Siemanko, święta i po świętach. Słuchajcie, potrawą numer 1 w święta dla mnie są zawsze zdecydowanie pierogi. A więc czas przedłużyć te święta. Dawajcie. Jeżeli chodzi o pierogi, jeżeli myślę w ogóle o pierogach, to pierwsza miejscówka, która chodzi mi na myśl, to tak jak zobaczyliście w intro, jest to Chester. I tak jak wspominałem wcześniej, chyba że nie oglądałeś, to zachęcam Ciebie do zobaczenia wcześniejszych odcinków, że w pierwszych moich miejscówkach ja już tam byłem wcześniej. Także Chester, pierogarnia, do której zaraz Was zabiorę, to jest ostatnia miejscówka z tych wszystkich, w których byłem wcześniej. A jeżeli już jesteśmy w Chester, to po pierwsze Ania nam coś opowie, bo to jest przepiękne miasto, a po drugie, jeżeli w ogóle byliście w Chester, to wiecie, że, albo nie wiem, może nie wiecie, że ono ma taką fajną reputację na po prostu night out, nie? Żeby pójść sobie na drinki czy coś takiego. I kto wie, może kiedyś subskrybenci PL-a, czyli mnie, spotkamy się w Chester na jakimś drineczku czy coś takiego i po prostu spędzimy fajnie czas i się poznamy. Także zabieram Was, a póki co Ania, dawaj, mów coś ciekawego o mieście Chester. Chester to jedno z najstarszych miast w Anglii, założone przez Rzymian w 79 roku naszej ery jako obóz wojskowy Deva Victrix. Słynie z wyjątkowej historii i doskonale zachowanych murów miejskich, które można przemierzać pieszo, podziwiając widoki. Charakterystycznym elementem Chester są The Rows, unikatowe, dwupoziomowe ulice handlowe z XIV do XVI wieku, pełne zabytkowych budynków i sklepów. Do największych atrakcji należy Eastgate Clock, często uważany za drugi najczęściej fotografowany zegar w Wielkiej Brytanii, oraz gotycka katedra w Chester z pięknymi witrażami i bogatą historią sięgającą czasów średniowiecza. Chester jest również pełne lokalnych legend i uważane za jedno z najbardziej nawiedzonych miast w kraju, co przyciąga miłośników tajemnic i wycieczek poświęconych duchom. Ważny komunikat dla nowych widzów. Słuchajcie, po każdym jedzonku gościmy u mnie i podsumowujemy miejscówkę, czyli jedzenie, smak, cena, oczywiście wajby, no i finalny werdykt wygląda następująco, czy ta miejscówka to jest susza, czy ta miejscówka to jest smaczy. Hej, jesteśmy już na miejscu, zaraz wchodzimy tam, jak mówię, tam już byłem ostatnio i zobaczymy, czy się coś zmieniło. Jeżeli chodzi o pierogi, to dla mnie tylko jedne pierogi, pamiętajcie, mają znaczenie, ale dla Was spróbuję dwie. Jeżeli będzie zupa, to biorę zupę też. Dobra, dawajcie. Hej, jesteśmy w Chester, jemy pierogi i jak powiedziałem wcześniej, dla mnie istnieją tylko jedne pierogi i te pierogi są z kapustą i z grzybami. Jeżeli macie inne zdanie, to komentarz, ale czego się nie robi dla YouTube'a i widzów, zamówię jeszcze coś i jeszcze coś. Także przyjdzie jedzonko i zobaczycie co i jak. Dobra, jak zobaczyliście, wziąłem 6 pierogów z kapustą i z grzybami, bo to jest dla mnie mus. 6 pierogów ruskich, nie ukraińskich. Ruskich, one zawsze się ruskie nazywały. 6 pierogów, barszczyk czerwony do picia i dodatki. Dodatki to jest cebulka prażona, dodatki to jest śmietana i bekon, czy boczek, jakkolwiek to się nazywa. No i co, próbujemy. Dobra, pierwsze co wjeżdża, to wjeżdża barszczyk. Wasze zdrówko. Nie jestem ekspertem od barszczy, ale on jest taki kwaskowaty. Nie wiem, czy to tak ma być, czy nie.
Tylko że my tu nie przyjechaliśmy, żeby barszcz zapijać, a próbować pierogi. Dawajcie. Dobra, te to zapewne są ruskie, bo są jaśniejsze. I co? I tak wygląda pieróg. Chyba, o ile pamiętam, pierogi ruskie w domu czy gdzieś były, więcej pieprzu miały. Zakładam, to też jest sprawa indywidualna, ale ja chyba preferuję trochę z większą ilością pieprzu. A teraz coś, na co czekam najbardziej, z kapustą i z grzybami. Pieróg jest taki, ale go całego zjem. Barszczyk. No i co? Najważniejsze, że się wyczuwa grzyby, a nie kapustę. A zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Tu oddzielimy z kapustą, z grzybami. Ten jest z kapustką. I co? Podzielimy. I tak to wygląda. Obowiązkowo weźcie sobie cebulkę, obowiązkowo weźcie sobie śmietanę, chociaż jeszcze w śmietanie nie zamoczyłem. I ten bekon, zaraz to wszystko posypię i poleję i zobaczymy, jak się będzie prezentowało. Śmietana wjeżdża do ruskich. Ja chyba z kapustą i z grzybami się nie jadę ze śmietaną, ale PL jest rebelem i będzie jadł. Spróbuję, to znaczy. Patrzcie. Nie. Z kapustą i z grzybami, pozostaje z cebulką podsmażaną, a ruski jeszcze ze śmietaną. Pyszota. Jeżeli chcecie sobie przedłużyć święta, to obowiązkowo barszcz wjeżdża. No i dla mnie osobiście z kapustą i z grzybami. I ta cebulka przepyszna. Dobra, ja już po pierogach wychodzę z pierogów. Was zapraszam na podsumowanie, Was zapraszam na drogę z powrotem, ale że jestem w Chester, a to jest przepiękne miasto, to ja sobie idę jeszcze pospacerować. A Wy co? Widzimy się u mnie, cześć! Hej, witam u mnie. Słuchajcie, zanim w ogóle przystąpimy do tego podsumowania całego, to chciałbym Tobie podziękować, że dotrwałeś do tego momentu, albo dotrwałaś, jeżeli jesteś płcią piękną. I chciałbym tylko przypomnieć, to jest tradycyjny apel, jeżeli znacie jakieś miejscówki, jeżeli znacie jakieś perełki polskie, to piszcie w komentarzu, będę mega wdzięczny i co? No i postaram się tam wybrać. Jeszcze jakby co, to jestem na Instagramie, jestem na TikToku, a jeżeli chodzi o TikTok, to w czwartki przed niedzielą zawsze wchodzi taki jakby zwiastun, co będzie w niedzielę. Pamiętajcie, w niedzielę o 19:00 UK czasu wjeżdża każdy odcinek. Dzisiaj odwiedziliśmy Chester, w Chester odwiedziliśmy pierogarnię. Pierogarnię widzicie jak wygląda, prezentuje się. To jest po prostu malutki lokal, można usiąść sobie. Zastanawiałem się w ogóle, czy będzie gdzie usiąść. Jeżeli nie, to miało być w plenerze typu Blackpool, a jeżeli Blackpoolowskiego nie oglądaliście, to wyskoczy tutaj. Na szczęście było miejsce.
i się znalazło miejsce na nagrywki, bo też nie za bardzo chcę komuś tam z tą kamerą łazić. Wszystko wyszło jak najlepiej. Jeżeli jesteście w Chester, bo jest przepiękne miasto, to odwiedźcie sobie pierogarnię. Link będzie w opisie filmiku i prawdopodobnie w komentarzu. Nie jestem pewien, ale na pewno będzie w opisie filmiku. No i co? Bez zbędnego gadania wjeżdżamy od razu w ceny. Jak widzicie teraz, są dwie opcje, to znaczy jeżeli chodzi o porcje, albo 6 pierogów, albo jest pierogów 10. Ja dla Was i w sumie dla siebie też chciałem spróbować 2 rodzajów pierogów, dlatego wziąłem sobie 2 szóstki. Nie wiedziałem jak duże one będą, dlatego nie ryzykowałem na 2 dziesiątki. Wziąłem sobie 2 szóstki i co? Wziąłem sobie ruskie i z kapustą i z grzybami. Jeżeli chodzi o podanie, to jak widzicie, one były podane razem. Oczywiście wiadomo było, które jest które. Jeżeli chodzi o cenę, to za 6 ruskich zapłaciłem 9,90. Jeżeli chodzi o cenę za pierogi z kapustą i z grzybami, to za 6 sztuk zapłaciłem 11,50. Do tego są oczywiście dodatki, które możesz sobie zamówić. Ja wziąłem sobie cebulkę, śmietanę i kawałki bekonu, czyli oczywiście te wszystkie 3, które mają do zaoferowania. Za cebulkę, którą już widzicie posypaną na talerzyku, funt 25, za śmietanę funt 25, a za kawałki bekonu 2,25. Do picia wziąłem sobie wodę i cena jest nieznana, zaraz wytłumaczę dlaczego. Barszcz czerwony, który widzicie tutaj, jest 5,50. Całość w pierogarni w Chester wyniosła mnie 31,65 plus woda. Ale z jakiegoś powodu zapłaciłem tylko i wyłącznie 28,75, czyli różnica jest 2,90 i prawdopodobnie to nie jest ze względu na to, że jestem youtuberem, bo po prostu nie jestem. Nie wiem dlaczego, 2,90 zapłaciłem, jeżeli 2,90 zapłaciłem mniej. Jeżeli będzie jakiekolwiek manko czy coś, będzie Wam się na kasie nie zgadzało, to proszę się odezwijcie do mnie, mail, czy wiadomość, czy komentarz, napiszcie i co, no i przeleję Wam tą resztę. Dobra, jeżeli chodzi o porcje, to nie będę ściemniał. Dla mnie osobiście jest to za mało. Musiałbym po prostu zamówić 2 dyszki sobie, czyli dyszkę tego, żeby się najeść po 12 pierogach. Jakkolwiek one nie są dobre, nie najadłem się. Ale to jest sprawa indywidualna. Po prostu tutaj płacicie za jakość, za tą rękę domową. No i co? Atmosfera jest fajna. Tam jest cozy, mały lokal, jest gdzie usiąść, nawet znajdzie się miejsce parkingowe. Jeżeli masz farta i to jest za darmo godzina, to w zupełności wystarczy, żebyś poszedł, zamówił, zjadł sobie na miejscu albo na wynos, bo można też. I słyszałem, że nawet można taką chyba opcję wziąć, że one są, przepraszam, niedogotowane, znaczy nieugotowane i je mrozisz i co po prostu sam gotujesz. Główny werdykt, jeżeli chodzi o pierogarnię znajdującą się w Chester, to uważam, że mimo kwoty, bo kwotę ktoś może powiedzieć, że jest troszkę wysoka, szczególnie, że te porcje nie są jakieś wielkie, ale uważam, jeżeli chodzi o jakość jedzenia, jeżeli chodzi o ogólne podejście właścicieli, ważny komunikat, nie zapłacisz kartą tam. Jest gotówka albo przelew, czyli pan jest przygotowany na imię, sort code, account number i po prostu swoją aplikacją sobie przelewasz, jeżeli nie masz gotówki przy sobie. I to jest chyba Revolut, o ile pamiętam, no to jeżeli masz Revolut, to tam po prostu sobie przelejesz. To wszystko składa się na werdykt PL-a następujący: pierogarnia w Chester, fanfary, smaczy. Tak, uważam, że jedzonko jest dobre, jest miło tam,
Tam jest fajna atmosferka, po prostu takie, jak już wspomniałem, takie cozy, przyjemnie jest tam usiąść sobie, zjeść sobie pierożka, zjeść sobie barszczyk, a raczej go wypić, no i przede wszystkim pozwiedzać Chester. Także fajnie, że dotrwałeś do końca, albo dotrwałaś, płcio piękna. No i co? Dzięki jeszcze raz. Piszcie w komentarzach, czy tam byliście, czy w ogóle lubicie pierogi, czy pierogi dla Was ruskie to są ruskie, czy są ukraińskie, albo może nie wchodźmy na te tematy. Fajnie, że jesteście i co? Filmik wchodzi w niedzielę po południu, a ja Wam życzę spokojnego tygodnia w pracy. Cześć Wam. Hej.